Dobra, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj będzie taka zarąbista premierka, czyli nowość w świecie Zoi. Aplikacja na Androida współpracująca z 703 i 706. Jeden warunek do spełnienia jest, trzeba sobie tutaj wlutować w te urządzonka moduł HC05. Filmiki są na YouTubie, na moim kanale tak samo. Jakiś tam jeszcze inny użytkownik polski też jakieś filmiki wrzucał na temat instalacji tego modułu HC05, także nie ma problemu. I co? I dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, prezentacją pierwszej chyba bodajże na świecie, tak mi się wydaje, bo nie spotkałem się jeszcze z jakąkolwiek inną jakby wersją, która by działała na Androidzie z ZOIM 703 czy 706. Jeżeli chodzi o kwestię aplikacji, no to już coś tam powolutku się dzieje, niektórzy już coś tam robią. No ale skupmy się dzisiaj na wersji na Androida. Słuchajcie, wersja na Androida, tutaj mam Xiaomi 11T Pro, chyba Android 14, minimalna wersja, jaką obsługuje ta aplikacja, to jest bodajże 5.0 Android, także całkiem nisko i podejrzewam, że no, jakieś starsze telefony powinno to obsługiwać. Jeżeli ktoś chciałby przetestować sobie tą aplikację, zapraszam do kontaktu pod 8772266 gadu gadu, także wyślę przez gadu gadu tą aplikację. Na razie jest w formie testów. No i dzisiejszy film będzie pokazywał właśnie tą zabawę z tą aplikacją. Słuchajcie, ja sobie uruchomię tą aplikację. W tym celu uruchomię sobie gadu gadu. Tutaj przejdę do mojego schowka, bo tam mam ją wrzuconą. Na razie tak się nazywa. Uruchamiam. Ja używam Luki Patchera. Najlepiej mi się instaluje aplikację przez właśnie tą wersję. Można przez instalator pakietu domyślnie to zainstalować. Ja wybieram, tak jak mówiłem, Luki Patchera. Daję zainstaluj. Tak, zainstaluj. No i słuchajcie, skanowanie bezpieczeństwa przez Xiaomi i za chwilę się aplikacja uruchomi. Klikam tutaj. No i mamy pierwszy widok aplikacji. Słuchajcie, żeby to działało, to trzeba oczywiście na telefonie włączyć Bluetooth. No i tu jest jeszcze taka kwestia, że jak włączymy to Bluetooth, to przejdziemy sobie do ustawień Bluetooth, wynajdujemy urządzenia po prostu ZOI 703 czy tam 706, w zależności jak sobie skonfigurujemy ten HC05, bo można go tak skonfigurować, że będą tutaj różne napisy, czyli możemy sobie nazwać to na przykład, nie wiem, bla 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 i będzie tu pisało bla bla bla. Ja sobie nazwałem oczywiście 706 dla 706, 703 dla 703. Zaczniemy od 703, czyli ja mam już tutaj go dodanego w telefonie w Bluetooth. To jest taka ważna informacja. No i potem tutaj trzeba kliknąć, jak widzicie, Permission Missing, use Refresh. Klikamy Refresh, zezwalamy. No i teraz mam tutaj te już urządzenia moje widoczne. Klikam 703. No i po chwili uruchomi się. Oczywiście nie uruchomi się Connection Failed. Dlaczego? Bo nie włączyłem Zoiego. Włączam go jeszcze raz. Słuchajcie, Zoi włączony, 703. Ustawimy go najpierw w trybie DC. Klikam sobie tutaj tą ikonę kosza. Ona przenosi mnie z powrotem do tego ekranu. No i znowu klikam 703. I tym razem już powinno nawiązać połączenie. Słuchajcie, nawiązało połączenie, jak widzicie. To, co jest na Zoim, jest wyświetlane tutaj. Ja sobie jeszcze tutaj tylko chyba ustawię auto off 30 minut. Dobra, czyli po 30 minutach mi się włącza chyba Zoi, z tego co kojarzę. A jeżeli chodzi o włączenie ekranu, no to tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jak się nam ekran wygasi, to cały czas i tak mamy widoczny pomiar na telefonie. Dobra, teraz pierwszą rzeczą, którą sobie zrobię, to oczywiście keep screen on, żeby mi się nie wygaszał i od tej pory cały czas ten screen jest już podświetlony. Kładę sobie taki telefonik na boku, no i przechodzę do pierwszego pomiaru z bateryjką. I jeżeli chodzi o akumulatory, to zaraz Wam pokażę tutaj fajną taką opcję w tej aplikacji. Może się przyda osobom, które lubią testować, słuchajcie, jakieś bateryjki i tak dalej. No i mierzymy sobie akumulator. No jak widzicie, mamy pomiar na telefonie i tutaj. Także w drugą stronę pokażę pewnie w minusie. Dokładnie -4. No i taki prosty
Tutaj jakiś pasek postępu, który pokazuje nam w danym przydziale tam skalowym, załóżmy 5V, 25, 50 i tak dalej, nie? Także DC działa spoko, to jest pierwszą rzeczą. Słuchajcie, przejdźmy sobie jak jesteśmy już w trybie DC, do alarmów, bo w trybie DC możemy sobie ustawić, słuchajcie, alarm. I teraz załóżmy, jak ja sobie tutaj ustawię, że 3V, to powyżej 3V, jeżeli nam wskaże multimetr, włączy nam się alarm. Sobie to zasejwuję. No i teraz od tej pory powinien mi tutaj alarm piszczeć w tym telefoniku. Jest głośno dosyć. Dobra, ja teraz tutaj mam taki specjalny mikrofon. Wyłączę na chwilę mikrofon i żeby ten pisk lepiej było słychać, pokażę wam, o co chodzi. Chwila, już źle zrobiłem to. Ok, teraz będzie dobrze. Tylko muszę włączyć sobie tego tutaj, żeby nie zbierał. Dobra, tak to wygląda. I teraz słuchajcie, tutaj można sobie jeszcze do tego alarmu ustawić fajnie jedną rzecz, że mamy bip i frekwencję mam 1000 Hz. Ustawimy sobie, słuchajcie, na 8000 Hz. Ten będzie wyższa częstotliwość tego dźwięku, także będzie spory pisk. Ja sobie tutaj zrobię głośność na maksa. Uwaga, teraz będzie głośno. Dosyć tego dźwięku nie słychać, może tu go połowę. Powiem tak, ten dźwięk 8000 Hz słabo wychwytuje, słuchajcie, mikrofon, ale zobaczmy sobie jeszcze na przykład, jak ja sobie ustawię tutaj 4000. Dam save. Jeszcze raz przełączę się na ten mikrofon. Powiem wam tak, no ten 4000, no to daje po uszach. Powiem wam szczerze, że jak macie dobry telefon z dobrym głośnikiem, to naprawdę potrafi głośno dawać. Także mamy pierwszą jakby tutaj rzecz związaną z alarmem. Jeszcze taka ciekawostka jest, że jak tutaj ten alarm sobie włączymy, to możemy ustawić bip albo vibrate. No i teraz jak sobie ustawimy vibrate, no to zamiast tego bipu będzie wibracja telefonu, czyli jakbyśmy mieli go w kieszeni włożonego gdzieś tam z tyłu, pomiędzy wiadomo czym, no to będzie nam wibrował telefon. Oczywiście tego nie będzie słychać, ale jak dotknę go ręką, to czuję, że wibruje, tak? Czasowo tak w odstępie, nie wiem, pół sekundy ta wibracja następuje, także wibracja jest też tutaj jakby uwzględniona w tej aplikacji. Przechodzimy sobie do alarmu. Załóżmy, włączam sobie alarm, od tej pory już mi tutaj nic nie będzie w tym trybie DC alarmował, bo to jest dla trybu DC. No i teraz mam taką dosyć tutaj ciekawą opcję diodę bip. Słuchajcie, no i tu zaczyna się robić dosyć ciekawie, bo ZOI 703 nie ma tej funkcji, co ma 706, czyli w trybie diody nam nie zakomunikuje piknięciami, ani nawet jak zerżemy sondy, to też nam tutaj nie będzie piszczał. No ale dodałem taką opcję, że można sobie to ustawić, że telefon teraz będzie nam po prostu naparzał tym dźwiękiem. I teraz pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Czyli mam diodę bip. Słuchajcie, tak to wygląda. Jest ustawione frekwencje. Powtarzanie tego dźwięku co jakiś tam interwał. Continuity threshold to jest dla trybu buzzera, czyli poniżej 30 ohmów będzie nam piszczał. No i ten diodę threshold przy zwarciu sond, bo tutaj nie widać, bo mam ekran rozlany, ale tu chodzi o to, że wpisuje się wartość milivolt, czyli końcówka jak jest tam skacze w zależności od 1 do 10, no to jak sobie wpiszemy tutaj 50 mV, no to wtedy jak zawrzemy te sondy, no to będzie nam piszczał. No i zobaczmy sobie, jak ja sobie ustawię tutaj też w tym trybie milivolta od 0 do 1000 jest, wpisuję 50 mV. Zaraz pokażę wam, o co chodzi dokładnie.
tym trybie diody. No i continuity mam, słuchajcie, ustawione na 30 ohmów. Interwał sobie zrobimy, żeby nam piszczał co 2 sekundy, powtarzał ten dźwięk. No i niech będzie te 4000 Hz. No i to jest dla trybu diody to wszystko. Daję save. Przełączam się na tryb diody. Brzęczyk. Słuchajcie, najpierw brzęczyk. Spróbuję teraz to zaprezentować. On piszczy w trybie 703 w trybie brzęczyka, także tutaj jeszcze nie ma żadnego problemu. Dobra, przełączę się na mikrofon, który lepiej to zbiera. Wow, daję po uszach. Poczekajcie, teraz mam dobra. Okej. Daję po uszach ten tutaj dźwięk. Przełączam się w trybie, słuchajcie, diody. No i w trybie diody on już nie piszczy. Natomiast teraz telefon będzie nam piszczał. Włączę mikrofon. Powiem wam, że ten dźwięk jest naprawdę głośny. Xiaomi 11T Pro ma bardzo głośny głośnik, także tutaj tą częstotliwość jak się ustawi, jakąś taką, co tak daje po uszach, no to no troszeczkę takie nieprzyjemne jest dla ucha. Dobra, także tak to wygląda, a teraz jak zachowuje się, słuchajcie, bo teraz będzie najlepsze. 703 to co ma 706 fabrycznie wmontowane, czyli robię pomiar diody. Tu mam taką płyteczkę, no i powinien on mi tutaj przy zwykłej jakoś zapipkać. W tą stronę nic. Uwaga, daję w drugą stronę. Może włączę mikrofon. Dobra, było pewnie słychać w trybie diody. Słuchajcie, piszczy sobie co 2 sekundy powtarza się ten dźwięk. Jeszcze raz zademonstruję tam troszeczkę bliżej do mikrofonu. Dobra, no a teraz sobie mogę zmienić tutaj w tych opcjach alarmu. Załóżmy, żeby on mi powtarzał to co sekundę, czyli troszeczkę szybciej. Damy save. No i od tej pory co sekundę będzie już komunikował tym pojedynczym dźwiękiem. Dla diody krzemowej, dla diody Schottkiego będą to 2 piknięcia szybkie. Tak to wygląda. Dobra. Także no tryb diody tak wygląda, jak widzicie. Słuchajcie, no tutaj się przełączę dalej kondensatory, no to wiadomo kondensatory, no są jakieś na płytce. Zobaczmy, czy coś tam pomierzy na tej płytce. Kondensatory, tutaj powinno być ten. Co prawda nie powinno się mierzyć, ale słuchajcie, ten ma coś na płytce, pokazuje 127 nanofarada, tak? Także tak to wygląda. Jeżeli na przykład przełączę się teraz w trybie rezystorów, mam tu jakieś rezystorki, no to rezystorki też pokażę. 120 ohmów, pokazuje elegancko. Drugi rezystor, pół kilo ohma wychodzi, 5555. No wychodzi, tu mamy zakres teraz od 0 do 1 kilo ohma ten paseczek i pokazuje, słuchajcie, połowę, czyli no wychodzi na to, że to jest pół kilo ohma, tak? 556 ohmów, coś w tym stylu. Także tak to wygląda. I co jeszcze chciałem pokazać?
No tak, wszystkie te tryby tutaj działają, ampery, miliampery, tryb, słuchajcie, hold, sobie przełączę na DC-ka, hold, jest wyświetlany tutaj na czerwono przycisk, ale widzę, tutaj jest błędzik do poprawienia. Hold nie zatrzymuje mi pomiaru na 703, tutaj się zatrzymał. Zaraz przetestujemy sobie tego holda na 706, zobaczymy jak on będzie reagował. No i jeszcze tutaj co było? Release, re, relative, to też pokazuje tutaj taką ikoneczkę, jak się włączy. Auto range oczywiście, możemy sobie zmieniać ten pomiar, bądź też dać na automata, czyli manual albo automat. I co tu jeszcze mogę pokazać? Dobra, przejdźmy sobie może do Zoiego 706. Jak to będzie wyglądało? Czyli włączam 703. Tutaj tego koszyczka sobie klikam, on mi jakby przyłączy się z powrotem do wyboru tych urządzeń. No i słuchajcie, włączam Zoiego 706. Połączył. No i teraz wybieram tutaj z menu 706. W trybie diody jest. OK. No i zobaczmy, jak działa zwarcie. Jak widać na 706 też to fajnie działa. Słuchajcie dalej, kondensatory. Zmierzmy sobie jeszcze raz może tego kątka, co tutaj wcześniej mierzyłem, tak z ciekawości, co pokaże 706. Dokładnie to samo, 129 nanofarada. Jeżeli przełączę się, słuchajcie, na rezystory, pomiar rezystorków 120 ohmów tak samo i tutaj będzie pół kilo ohma. No tylko, że tutaj pokazuje troszeczkę inaczej. 556 ohmów pokazało, tam pokazało w kilo ohmach, ale i tak pasek jest od 0 do 1 kilo ohma, także wiadomo o co chodzi. 556. Trzeba będzie to jakoś troszeczkę dopracować. Muszę się zastanowić, dlaczego pokazuje tutaj tak, a tutaj tak. To jest właśnie ciekawe po rozkminianiu takich rzeczy. Także tutaj rezystancja jest bardzo fajnie pokazana na 706. Bo w zasadzie muszę powiedzieć coś takiego, że ja to robiłem i tak od samego początku z zamiarem o 706, czyli te wszystkie paczki, które on dekoduje, były robione pod 706, a nie pod 703. Dlatego może być może coś tam troszeczkę inaczej, ale i tak działa to tak samo, nie? Nie ma tutaj żadnego jakiegoś problemu. Także mamy ohmy, słuchajcie, przełączam się w tryb DC. No i wiadomo, w trybie DC mogę sobie mierzyć jakieś akumulatory. I tutaj właśnie nie pokazałem jeszcze jednej rzeczy, którą pokażę na 706. I to będzie coś takiego. W aplikacji mamy, jak sobie wejdziemy tutaj w opcję, taką fajną rzecz, Battery Sock. Słuchajcie, i teraz tutaj mamy taki pasek i możemy sobie wybrać, załóżmy, jakieś tam różne wersje tych akumulatorków. Ja wiem, że to jest Lionek, czyli pokazuje nam pasek, teraz będzie pokazywał stan naładowania akumulatora tutaj dla tego Lionka, tak? Słuchajcie, 94% naładowany Lionek. Wziąłbym jakiegoś innego Lionka. Tutaj jest Speranza. No, z ciekawości zobaczymy, jaki ma procent naładowania. 85%, słuchajcie, czy plusem, czy minusem podepnę, to i tak pokażę. Bardzo fajne do testowania Lionków. Powiem szczerze, że to jest bardzo fajne. Bardzo szybko możemy stwierdzić, w jakim stopniu jest naładowany. Możemy sobie gdzieś tutaj zrobić opis 85%, czy coś w tym stylu. Także Battery Sock jest do miłośników akumulatorów przeróżnej maści. Są różne LiFePO, LTO, nawet jest LTO, słuchajcie, niklowo-kadmowe i jeszcze jakieś inne, o których powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy słyszałem. Dobra, Battery Sock działa w ten sposób. Włączymy go. Następną opcją jest, słuchajcie, chart, który nie pokazałem. Słuchajcie, mamy wykres. Jakiś taki prosty, ale jest coś takiego.
Biorę sobie teraz tutaj Lionka. No i zobaczmy, jak to działa. Wykres rysuje nam oczywiście tą linię całą. Biorę sobie drugiego Lionka. No i tutaj troszeczkę niżej będzie. Tak to wygląda. No i co tu mamy jeszcze z takich innych opcji, których nie pokazałem jeszcze? Słuchajcie, e, graf to jest dla mnie, to są jakieś takie informacje, którymi się tam wspomagałem przy robieniu tej aplikacji. Słuchajcie, mamy rekord CSV, mamy share CSV, mamy co tu jeszcze jest? No i to tyle chyba z tych tutaj funkcji. Rekord CSV, naciskam. Słuchajcie, od tej pory monitoruje mi te wszystkie moje pomiary i zapisuje do pliku. Pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Robię jakiś pomiar. No wiadomo, tutaj zmierzyłem sobie Lionka. 4,1 V, ok, fajnie. Przechodzimy na następnego, 4 V. No i teraz, żeby zapisać ten, słuchajcie, bądź też udostępnić bardzo szybko gdzieś na komunikator jakiś. Najpierw pokażę na komunikator. Share CSV. No i gadu gadu. Wysyłam sobie na mój schowek. Wyślij. I słuchajcie, mam listę szybką, gdzie ten cały pomiar został mi wysłany na wiadomość na gadu gadu. No ale jeżeli chciałbym sobie zapisać to, no to wtedy klikam tutaj rekord z powrotem, wyskakuje mi, gdzie to zapisać, zapisuję i zapisane jest do pliku CSV. Możemy sobie ten plik CSV oczywiście, teraz pokażę na przykładzie gadu gadu, dodam sobie tutaj i już go wysyłam na komputer czy gdzieś indziej, cały plik. Jak on wygląda po otwarciu? Spróbuję go otworzyć. Co my tutaj mamy? No, jakieś arkusze, powiedzmy coś takiego. No i mamy coś takiego. Godzina, voltage DC, pomiary zrobione. I to by było chyba na tyle w dzisiejszym filmiku na temat aplikacji Bluetooth dla Zoi 706 i 703. Jakie są zalety takiego czegoś? No jakieś tam są. Nie trzeba mieć komputera. Możemy sobie włożyć to gdzieś do plecaka, telefon w kieszeni, robić pomiary i sobie gdzieś tam zapisywać te informacje do CSV-ki, bądź też przesłać, załóżmy, na jakiś tam komunikator, czy tam inne rzeczy, wybierając tą opcję Share CSV. Dobra, nie ma co tutaj więcej przedłużać. Słuchajcie, zamykam aplikację, czyli wyłączam. Oczywiście Zoje obydwa są dodane. Tak to wyglądało. Tyle ode mnie, nie będę tu już więcej się, że tak powiem, wysilał. Chciałem powiedzieć coś innego, ale nie mogę tak powiedzieć, bo mi zaraz banują filma. Ale dobra, trzymajcie się, życzę wszystkim miłej soboty. Do zobaczenia w następnych filmikach.